Cześć, dzisiaj w kilku słowach chciałbym powiedzieć Wam o Wenecji, a na początku o możliwościach dotarcia do Wenecji. Ja obecnie znajduję się na półwyspie, gdzie znajdują się takie miejscowości jak Lido di Jesolo czy Cassavio, a obecnie jestem na czubku tego półwyspu, na Marinie di Venezia. To stąd promami, to taksówkami tak naprawdę wodnymi jesteście w stanie w bardzo prosty sposób dotrzeć bezpośrednio do Wenecji. I chciałbym Wam opowiedzieć o możliwościach, jak tutaj należy zakupić bilety i czym dotrzeć, aby dotrzeć finalnie do tej Wenecji. Jeśli jednak do samej Wenecji też samodzielnie udajecie się samochodem czy autokarem bądź pociągiem, to tak czy inaczej zachęcam do obejrzenia filmu, ponieważ również zdradzę Wam jeden praktyczny taki patent na to, aby móc się sprawnie poruszać po Wenecji, właśnie podróżując, przyjeżdżając do Wenecji od strony lądowej. Tutaj na Marinę di Venezia można dotrzeć rowerem i to jest najtańsza opcja. Można również dotrzeć miejskim autobusem i to jest opcja, która kosztuje 2 euro od osoby. To niezależnie od ilości przejechanych przystanków i niezależnie od wieku pasażera. I co istotne, bilet kosztuje 2 euro, ale gdy jest zakupiony na przykład na kempingu, a gdy jest u kierowcy kupowany, no to on kosztuje już 2,50 i autokary też nie kursują w niedzielę. To jest bardzo ważna informacja. Moim zdaniem samochodem to jest najkorzystniejsza opcja, najbardziej ekonomiczna, ponieważ parkingi tutejsze parkingi prywatne kosztują 7 euro. Te autokary kursują dosyć często. My jednak 4-osobową rodziną postanowiliśmy przyjechać tutaj samochodem i zakupiliśmy bilet do Wenecji rodzinny. Pani poleciła nam w recepcji bilet rodzinny, 2 osoby dorosłe, dwójka dzieci, łączny koszt 48 euro. Jakby najkorzystniej tak opłaca się kupić bilet całodzienny, on kosztuje 20 euro od osoby. Dzieci do lat 6 mają transport gratis, ale dziecko jeśli ma już 6 lat, no to płaci już wyższą stawkę. Tak czy inaczej, jakby Pani nam zasugerowała tutaj możliwość zakupu biletu rodzinnego i uważam, że to jest korzystniejsza opcja niż zakup biletów jednorazowych, bo bilet jednorazowy kosztuje 7,50 euro, więc w tom i z powrotem to i tak już jest koszt 15 euro. Gdy będziecie chcieli zwiedzać na miejscu w Wenecji i na przykład przepłynąć się Grande Canale, no to ponownie musicie kupić jednorazówkę, więc ten koszt łączny już staje się o wiele większy. Więc reasumując, polecam zakup, w zależności od potrzeby oczywiście, ale jeśli zamierzacie w tom i z powrotem tutaj płynąć na wycieczkę do Wenecji i przypłynąć tutaj z powrotem, no to tak czy inaczej chyba najkorzystniej opłaca się zakupić bilet jednorazowy całodzienny. Jeszcze jedna ważna informacja to taka, że do Wenecji kursują dwie taksówki. Linia numer 14, linia numer 15 i one mają swój przystanek pod placem Świętego Marka, więc po prostu bezpośrednio pod plac Świętego Marka tak naprawdę podpływacie i przemierzając raptem z 50 czy tam 100 metrów jesteście na placu Świętego Marka. Aby wejść do Bazyliki Świętego Marka należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ tam kolejka jest tak na dobre pół godziny stania i co istotne, nie wejdziecie tutaj z plecakami, te plecaki będziecie musieli pozostawić w depozycie. Do you remember things we've done together? Talked about being so free. I'd like to kiss you, desperately kiss you, like I did in 1993. Jeszcze jedna ciekawa informacja związana z taksówkami wodnymi. Jeśli zakupicie całodzienny bilet sieci ACTV, nie Marco Polo, tylko ACTV, to w ramach tego biletu macie możliwość podróży tymi taksówkami wodnymi przez całą długość Grande Canale, więc ja uważam, że to jest fajna możliwość do tego, aby zwiedzić z poziomu kanału te najważniejsze i najciekawsze budowle, które znajdują się właśnie
wzdłuż największego i najszerszego kanału w Wenecji, więc polecam skorzystać. Te przystanki nie są dobrze oznaczone, także należy je gdzieś tam wypatrywać. Ja używam Google Maps i tutaj bardzo dobrze się spisują, nawet na Google Maps jest możliwość sprawdzenia, o której dana taksówka odjeżdża, w którą stronę, więc jakby rekomenduję korzystanie z Google Maps lub z dobrej mapy papierowej, a przejażdżka Grande Canale na pewno będzie niezapomnianym wrażeniem i fantastyczną pamiątką z podróży w Wenecji. Summers came, years passed by, but I can still hear us singing. Końcowym przystankiem dla taksówek wodnych jest stacja Piazzale Roma. Jest ona jednak początkiem podróży dla wielu osób, które przyjechały do Wenecji autokarem, pociągiem lub statkiem, ponieważ to właśnie ta stacja łączy ze sobą dworzec kolejowy z dworcem autobusowym i z dokami, do których podpływają statki, promy, m.in. z Puli. Więc jeśli docieracie tutaj do Wenecji tymi środkami transportu, to na tej stacji wchodzicie w taksówki wodne, aby udać się do centrum Wenecji. Still want to kiss you, desperately kiss you again, to feel that way. Summers came, years passed by, but I can still hear us singing. My kończymy przygodę z Wenecją i będąc tutaj przez 7 godzin z dwójką dzieci zwiedziliśmy Plac Świętego Marka, most Rialto i przepłynęliśmy w obie strony kanał Grande Canal. Powiem szczerze, chyba na więcej czas nam nie pozwala, więc jeśli ktoś ma jakieś ambitne plany i marzenia wraz i bierze ze sobą dwójkę małych dzieci, no to raczej nie liczcie na to, że coś zwiedzicie więcej. No chyba, że faktycznie wasze dzieci są turbo zwiedzaczami i są w stanie przez te 8 czy tam 9 godzin praktycznie non stop chodzić. I polecam przyjazd tutaj do Wenecji, jest to fantastyczne miasto. Polecam szczególnie podczas przebywania gdzieś w okolicy na urlopie. W razie pytań czy wątpliwości proszę piszcie w komentarzach wszelkiego rodzaju informacje. Postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. Również w opisie filmu podaję adres do siebie mailowy, więc jeśli ktoś chciałby napisać do mnie maila, to również postaram się zwrotnie odpisać. No i tyle. Zachęcam do subskrybowania kanału. To tutaj na bieżąco staram się publikować wszelkiego rodzaju poradniki, czy też praktyczne wskazówki związane z podróżowaniem zarówno po miastach, jak i szczególnie po kempingach. No i mam nadzieję, że pomogłem chociaż trochę odkryć i dotknąć Wenecję. Nam się bardzo podobało. Polecam z całego serca pobyt tutaj w Wenecji. No i życzę wszystkiego dobrego.